Witajcie. Przez długi czas ten kanał trwał w milczeniu. Jak las pod śniegiem, jak wilk ukryty w cieniu własnych myśli. Ale nadszedł moment przebudzenia. Wracam z nowym projektem, głębszym i bardziej osobistym, utkanym z pytań i tropów, które prowadzą śladami biegnącej z wilkami. To nie będzie tylko opowieść, to będzie podróż w głąb męskiej duszy, tam, gdzie instynkt spotyka refleksję, a siła splata się z delikatnością. Projekt, który tu tworzę, wymaga czasu, ale jego tempo, jego puls zależy od Was, od Waszego zaangażowania, od tych, którzy chcą podążać za mną tym szlakiem. Bo to Wy, subskrybenci, słuchacze, czytelnicy, jesteście prawdziwym motorem tego przedsięwzięcia. W najbliższym czasie pojawi się wstęp do książki, pierwszy rozdział nowej opowieści, którą wspólnie zbudujemy. Posłuchajcie go i jeżeli poczujecie, że te słowa w Was rezonują, zostańcie. Przed nami długa droga przez las, pełen znaków, ścieżek i tajemnic. Zapraszam Was do projektu idący śladami biegnącej z wilkami. Niech ten powrót stanie się wspólnym przebudzeniem. Był kiedyś tropiciel, który wierzył, że zna wszystkie ścieżki w lesie, że każda z nich prowadzi do zwierzyny, a każda zwierzyna do spełnienia. Poruszał się cicho, w sposób, w jaki tylko mężczyźni, co długo milczeli, potrafią stawić kroki. Las znał jego zapach, a on znał każdy jego szept. Pewnego dnia, gdy słońce rozcinało poranną mgłę jak nóż, tropiciel dostrzegł ślady. Nie były jak inne, były głębsze, cieplejsze, bardziej żywe. Szły prosto, ale jakby z wahaniem, jakby sama zwierzyna nie była pewna, czy chce być znaleziona. Ruszył za nimi. Oczy błyszczały mu ogniem, którego dawno nie widział u siebie w odbiciu. Szukał długo. Dni mieszały się z nocami, głód z pragnieniem, sen z szczuwaniem. Aż wreszcie znalazł. Stanął twarzą w twarz z tym, co tropił. Nie zwierzyna to była, nie ofiara, nie trofeum, lecz coś znacznie głębszego. Patrzyła na niego para oczu, dzika, a jednak znajoma. Zrozumiał wtedy, że tropił nie stworzenie, a własną tęsknotę. Nie głód zdobycia, ale głód zrozumienia. I wtedy właśnie w chwili największego olśnienia przyszła kolejna potrzeba, jeszcze silniejsza, jeszcze głębsza. Nie zatrzymał się, bo mężczyzna, który raz spojrzał w oczy prawdzie, nie umie już przestać jej szukać. Im dalej szedł, tym więcej drzew. Im więcej drzew, tym więcej cieni, a każdy cień miał twarz kobiety. Tak zaczyna się ta opowieść. Nie o polowaniu, lecz o powrocie. O mężczyznach, którzy zamiast walczyć z wilkami, uczą się iść ich śladem, by poznać. I nie z kijem, lecz ze zrozumieniem. Nie po to, by zdobyć, lecz by wreszcie usłyszeć własny oddech w rytmie natury. Wybierając się ze mną w tą niebezpieczną podróż, przedstawię Ci teraz plan wędrówki po lesie, w którym są polanki pełne malin i jagód, jak i gęste knieje z doskonałą strawą, czy zwalone kłody, przetarte szlaki, ale ku Twojej przestrodze pełne zastawionych wnyków. Nadchodzi czas, aby sprawdzić, kto
i jak je zastawia. Każdy z bohaterów, których tu spotkasz, to echo innego tropu. Część pierwsza. Tropiciele biegnącej z wilkami. Tu poznasz tych, którzy błądzą w gęstwinie własnych instynktów. I tak spotkasz się pajęczarz wdowi, utkany z emocji i lęku przed samotnością. Nieporadnik urokliwy, wieczny chłopiec w męskim ciele szukający opieki i cudzej energii. Łowca górskich cieni, wspinający się na szczyty po cudzych plecach. Zassaniec kleszczowaty, przywierający do cudzej energii jak do źródła życia. Część druga to narodziny słońca ponad sierścią. Tu dowiesz się o mężczyznach, którzy władają miękkością bez utraty własnych sił. I tak spotkamy jeleń miękkosierścisty. Na start przyciąga dużymi, pięknymi oczami. Albo słonecznik o kamiennym sercu. Zawsze utrzymuje twarz w kierunku słońca, ale cumulonimbus mylący, miękki, puszysty z wyglądu i obycia, ale wiatr mu sternikiem. Oraz koci ptasznik, ten co drapie bardzo mocno, choć ma momenty na przyjmowanie pieszczoty. W części trzeciej monumenty nadziei o tęsknym zapachu. Mężczyźni, którzy chcą być oparciem, a bywają labiryntem. I tak, lepiec rodzinny, idol kobiet przy nadziei, potencjalny mister słodycz dla dzieci. Lew zwyczajny. Ten jest wyniosły, wielki i znaczący, ale hobbysta utkany z idei i wizji. Ktoś, kto potrafi skupić się na celu, podczas gdy wieczny wojownik, ten, który nigdy nie potrafi odłożyć miecza. W kolejnej części platynowce i diamenty poznamy tych, którzy przeszli przez ogień i chłód i wiedzą, że największy blask rodzi się z największej samotności. I tak spotkamy tu samotnik dostojny, ten, który zawsze wie, dokąd zmierza. I w końcu ten jedyny, diament doskonały dla najwytrwalszej w biegu z wilkami. A potem, gdy ogień przygasa, nadejdzie czas na wino i słowa, czyli refleksyjne posłowie. Rozmowa nie z kobietami, lecz z ich cieniami, z ich tęsknotami, które odbijają się w męskich oczach, jak w tafli jeziora o zmierzchu. Nie porada, nie flirt, lecz przyjacielski szept zza ognia. I na koniec od autora. Tam mężczyzna, który opowiada, stanie sam przed sobą i zapyta: czy dobrze zrobiłem, dzieląc się tym, co powinno pozostać niewypowiedziane? A echo odpowie: nie ma innej drogi, jeśli raz już wszedłeś w las. To tylko początek drogi. Idący po śladach biegnącej z wilkami nie biegnie, on nadsłuchuje. I dopiero gdy usłyszy wystarczająco, wie, że jeszcze niczego nie usłyszał do końca. Jeśli ta opowieść poruszyła w tobie coś cichego, coś, co od dawna czekało na głos, możesz wesprzeć jej rozwój. Każda darowizna to iskra, która pozwala mi tworzyć dalej, pisać, nagrywać, odkrywać. Link do wsparcia znajdziesz w opisie pod filmem albo na boku
znajdziesz kod QR do zrzutki. Dziękuję, że idziesz za mną tym śladem i do usłyszenia.